Pokój dobro, tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W tym odcinku postaram się przedstawić opcję transceivera TIT Radio H3. A że jest to radio przenośne, to aż się prosi, żeby zrobić to na zewnątrz. Mam nadzieję, że widoczki Was nie rozczarują. Zapraszam do odcinka. Dobra, na początku wchodzimy w ukryty tryb, czyli naciskamy pierwszy klawisz po lewej stronie. Z klawiatury numerycznej naciskamy gwiazdkę i włączamy radio. Czyli jednocześnie naciskamy pierwszy klawisz po lewej stronie, gwiazdka i przekręcamy pokrętłem głośności, tak by włączyć radio. No i naszym oczom ujawią się trzy opcje. No my zobaczymy, co kryje się w pierwszej opcji. Wciśnijmy sobie jedynkę. Następnie potwierdzimy nasz wybór niebieskim klawiszem. No i radio odpali się w tak zwanym trybie radioamatora. Sugerowany dla ludzi, którzy jeszcze nie są zbyt pewni. I omyłkowo się pomylimy i zejdziemy poniżej naszego pasma amatorskiego i będziemy chcieli nadawać, to usłyszymy taki dźwięk. Cancel. 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 Opcja bardzo fajna i niewątpliwie potrzebna, ale niestety jest to radio na rynek całego świata i nie ogarnia naszych klimatów. Więc jak sobie wejdziemy na pasmo 70 cm, troszeczkę poniżej tego, co nam wolno, już ten tryb dla radioamatora puści nam nośną. Więc to nie jest radio, które uchroni nas przed głupotą. Dlatego proponuję z tego trybu nie korzystać i po prostu przejść na kolejny. Oczywiście wchodzimy w sekretne ustawienia, pierwszy klawisz po lewej stronie, gwiazdeczka i odpalamy radio. No przydałoby się teraz spróbować drugą opcję, GMRS, ale myślę, że to jest strata czasu, jest to opcja na rynek amerykański. No to wybieramy trójeczkę, czyli radio dla normalnych. Oczywiście zatwierdzamy niebieskim klawiszem. No i jesteśmy. U góry taka podziałka od 0 do 5, to jest S-metr. Tu możemy w raportach podawać naszym odbiorcom, jakich słyszymy. Troszkę niżej literka H oznacza, że jesteśmy na maksymalnej mocy. Po prawej stronie literka W to znaczy, że chcemy nadawać na szerokim paśmie i tego nie róbmy. Zaraz to zmienimy. Takie dwie strzałeczki w kółeczku to symbol, że jednocześnie odsłuchujemy dwa kanały. To znaczy ten pierwszy i ten drugi. Następnie literka S oznacza, że jesteśmy w trybie oszczędzania energii. A ikonka nutki to, że mamy po prostu dźwięki klawiatury włączone, jakbyśmy nie usłyszeli. Częstotliwość oczywiście możemy wpisać z klawiatury, a żeby przyłączyć się między kanałami naciskamy ostatni klawisz po prawej stronie z napisem A łamane na B, czyli mamy albo kanał A, albo kanał B. Radio, jak wiecie, jest dwukanałowe, pomoże nam tą złącznością na przemiennikach na Ziemi, jak i na satelitach. No, z kolei ten niebieski napis OFF przy pierwszym kanale znaczy, że przy nasłuchu nie filtrujemy po kodzie DCSS albo STCSS i myślę, że w porze. Bądźmy otwarci na wszystkich, no chyba, że jest taki szum, że faktycznie chcemy usłyszeć tylko swojego kolegę i się umówiliśmy na jakiś ton otwierający, ale to nie daje nam wielu kanałów, tylko po prostu dalej zamyka pasmo, a po prostu nie słyszymy pozostałych. Klawisz na samej górze po prawej stronie z ikonką kluczyka to blokada klawiatury. Jeżeli naciśniemy go 3 sekundy, klawiatura zostanie zablokowana, czyli przypadkowo nic nie namieszamy. A jeśli będziemy chcieli coś nacisnąć, to jest fajna informacja, że ten znaczek zaczyna nam migać i od razu wiemy, że trzeba nacisnąć odblokowanie klawiatury, czyli ten sam przycisk 3 sekundy i już możemy działać. Strzałeczka w dół i strzałeczka do góry będzie nam służyć do poruszania się po menu. Pomarańczowy przycisk z napisem V łamane na M to będzie nasze cofanie, niebieski to będzie zatwierdzanie. Do menu wchodzimy naciskając krótko niebieski klawisz. Pierwszą opcją, która nam się pojawi, to jest szerokość pasma. Kolejne naciśnięcie niebieskiego klawisza wchodzi nam w jego opcję. I tutaj strzałeczkami wybierzemy sobie narrow, czyli wąskie pasmo. Zatwierdzamy niebieskim. Pomarańczowym wychodzimy z menu i widzimy na ekranie literkę N, czyli wąskie pasmo. Uwierzcie mi, 12,5 kHz absolutnie starczy na bardzo dobrą jakościowo rozmowę. Następną opcją jest squelch. Tu możemy ustawić w zakresie między 0
A9. 9 przepuści nam tylko najsilniejsze sygnały. Ja sobie ustawię 3, czyli tak, żeby nie słyszeć szumów, ale jeżeli ktoś się odezwie na tym paśmie, żeby radio się aktywowało. Pod numerem 2 mamy ustawienia mocy nadajnika. Moc wysoka to jest 5 W, moc niska to jest 1 W. Pod opcją trzecią mamy oszczędzanie energii. Możemy oczywiście je wyłączyć, wybierając opcję OFF. Wtedy będzie bateria non-stop drenowana. Możemy wybrać opcję 1:1. 1 sekunda poświęcona na nasłuch. Potem radio nam przez sekundę zostanie uśpione. No i w kolejnych opcjach analogicznie, z tą różnicą, że czas uśpienia radia jest znacznie dłuższy. Maksymalnie może on wynosić aż 8 sekund, czyli w tym przypadku, jeżeli ktoś wywołuje przez 3 sekundy, może się zdarzyć, że go nie usłyszymy, ale jeżeli transmisja na paśmie trwa co najmniej 10 sekund, to spokojnie radio się aktywuje i puści nam to na głośniczek, że coś tu się dzieje na paśmie. Myślę, że opcja 1:1 jest spoko. Dobra, następne 4 ustawienie to jest krok, po którym chodzimy po paśmie. No i tu mamy zakres od 2 kg do 50 kg. Ja zalecam wybór opcji 12,5 kg, czyli tak jak pasma są poukładane na FM-ie. To potem wykorzystacie sobie, jak już nasłuchujecie, możecie sobie strzałka do góry, strzałka w dół, chodzić o ten krok, albo po prostu jak włączycie skanowanie. Na końcu filmu uruchomimy tę opcję. 5 opcja w menu dotyczy również oszczędzania energii, czyli po ilu sekundach od nieaktywności ma się włączyć nasz ekran. Ustawiając CONT nie włączy się nigdy, ja jednak jestem za niemarnowaniem baterii i ustawię na 5 sekund. Czyli jeżeli wyjdę z menu i poczekam 5 sekund, radio policzy do 5 i wyłączy ekran. 6 opcja w menu to dźwięki klawiatury, czyli cokolwiek naciśniemy na klawiaturze, usłyszymy taki pik. Kto to lubi, spoko, ja to zawsze wyłączam. 7 opcja to opcja Vox, czyli na przykład mamy radio przypięte gdzieś do troka w plecaku, ręce zajęte, bo coś majstrujemy, a chcemy jednak, gdy coś mówimy, radio transmitowało to na zewnątrz. No i to jest ta opcja właśnie. Ja z niej nie korzystam, bo nie lubię. Zawsze lubię wcisnąć sobie klawisz PTTT i mieć nad tym kontrolę. Opcja 8 to TOT i tu możemy ograniczyć sobie czas nadawania przez te radio. Ja nie lubię ograniczeń, więc sobie to wyłączę. Historycznie mamy to z 2 powodów. Pierwszy, żeby oszczędzić końcówkę mocy i żeby się nie zagrzała zbyt długim nadawaniem. Drugi, dla zbyt gadatliwych. Na przykład na przemiennikach też jest ustawiany czas nadawania i warto go nie przekraczać, by inni też mogli z przemiennika skorzystać. 9 opcja to Dual Watch, czyli ta ikonka, coś pokazywałem, 2 strzałeczki w kółko. Jeśli funkcja jest włączona, to nasłuchujemy równocześnie na 2 kanałach. Jeśli ją wyłączymy, radio będzie nasłuchiwać tylko na kanale bieżącym. 10 opcja to RX DCS, czyli możemy ustawić sobie, żeby radio się aktywowało dopiero jeżeli napotkamy na transmisję o danym kodzie DCSS. Ja to oczywiście wyłączam, bo wolę słuchać wszystkich transmisji. 11 opcja to RX-CT CSS, czyli analogicznie z tą różnicą, że radio się aktywuje dopiero jak usłyszę zadany ton. Pewnie przyda się dla tych, którzy będą chcieli użyć tego radia jako quasi przemiennik. Opcja 12 TX DCS. To z kolei będziemy wysyłać ten kod DCS. Ja nic nie będę wysyłał, więc pozostawię ten kod pusty. Opcja 13 TX CT CSS, czyli również przy nadawaniu wysyłamy ustaloną częstotliwość. No chyba najszybciej nam się to kojarzy z otwieraniem przemienników. Tu możemy ręcznie to sobie poustawiać. Opcja 14. Tu ustawiamy, czy chcemy słyszeć lektora. Ja to sobie wyłączę, według mnie to jest niepotrzebny dźwięk. Opcji 15 jeszcze nie rozszyfrowałem, więc udamy, że chwilowo jej nie ma i przejdziemy dalej. Opcja 16 dotyczy kanałów, które z kolei będziemy programować dopiero za tydzień. No i tu jakbyśmy coś się pomylili, możemy jeszcze zmienić, żeby aktywny kanał był w obrębie skanowanej grupy albo nie był. Opcja 17, tryb skanowania. CO to tryb, gdzie radio, gdy natrafi na sygnał, pozostanie na jego nasłuchu. Gdy sygnał zniknie, puści skanowanie dalej. W trybie SE zakończy skanowanie, gdy natrafi na pierwszy sygnał i radio pozostaje na tym paśmie. W trybie TO skanowanie zatrzyma się tylko na 5 sekund na natrafionym sygnale, następnie skanowanie leci dalej. Opcję 18 o dziwo można włączyć i wyłączyć, ale niestety tajemnicą dla mnie jest, co ona robi. Opcja 19. Jak chcemy prezentować dane na kanale A. Opcja 20.
to samo, tylko dotyczy kanału B. Opcja 21 w sumie bardzo mi się podoba. Jeżeli kanał jest zajęty, to radio nie pozwoli nam nadawać na tym. Takie fajne, kulturalne. Na przykład jesteśmy na kanale drugim, na paśmie 70 cm, coś tam się dzieje, ktoś inny rozmawia. No jak pomyłkowo byśmy wcisnęli PTTT od drugiego kanału, no to radio nic nie wyśle. Pod numerkiem 22 możemy włączyć automatyczne blokowanie klawiatury, czyli jeśli nic nie będziemy robić przez 15 sekund, klawiatura się zablokuje. To samo jakbyśmy nacisnęli ręcznie przycisk z kluczykiem przez 3 sekundy. Opcja 23, 24 to jest offset. W 23 ustalamy, czy jest znak na minusie, czy na plusie. No to znaczy, że nie korzystamy z offsetu, a w 24 po prostu deklarujemy, o ile jest wartość tego przesunięcia. Czyli tutaj możemy zaprogramować przemiennik, korzystając tylko z klawiatury radia. Opcja 25 służy nam do zapisania tego wszystkiego pod numerem kanału. Czyli jeżeli mamy ton otwarcia już ustalony, przesunięcia, częstotliwość, wszystko nam działa, możemy to sobie tu zapisać, a w opcji 26 skasować. Opcja 28 bardzo mi się podoba, pierwszy raz to na oczy widzę, czyli skanowanie kodów C, T, C, S, S. Czyli na przykład wiemy, że na tej częstotliwości jest przemiennik, ktoś nawet niedaleko nas potrafi go otwierać, a my niestety nie wiemy, jaki jest kod otwarcia. No to skanując na opcji 28 szybko się dowiemy. Opcja 29 analogicznie sniffer kodów DCS. Opcji 30 nie stosujemy na przemiennikach. Przy łączności bezpośredniej eliminuje szumy przy zamykaniu squelcha. A z tego co zrozumiałem, odbiornik wyciszy się po trzymaniu tonu 55 Hz lub 134,4 Hz. Taki chiński odpowiednik na motorolowy standard. Opcja 31, Roger Beep, czyli jeśli chcecie bipnięciem poinformować rozmówcę, że skończyliście nadawać. Dźwięk dodawany automatycznie po zwolnieniu przycisku PTTT. Opcja 32 programuje nam, jaki ton mamy wysłać. Jeśli podczas trzymania klawisza PTTT naciśniemy też trzeci klawisz z boku. Opcja 33, czyli jak komuś chcemy zrobić kawał, możemy mu tu ustawić język producenta. Może zna chiński. Opcja 34, skakanie po pasmach, ale nie wiem, czy to jest skakanie cywilne, czy militarne. Póki co jeszcze jest mało informacji odnośnie tej funkcji. Opcja 35, powrót do ustawień fabrycznych. VFO przywróci nam startowe ustawienia menu, Channel wyczyści nam kanały, a All to połączenie tych dwóch opcji w jedną. Opcja 36 jest po to, że jakbyście chcieli zrezygnować z wyświetlania informacji o dwóch kanałach jednocześnie, to właśnie możecie to zrobić w tym miejscu, no i dostaniecie taki brzydki ekran. Opcja 37, czy wysyłamy swój ID w zależności od naciśnięcia klawisza PTTT. Opcja 38, tu odpowiadamy na pytanie, czy chcemy słyszeć kody DTMF. Opcja 39, tu możemy podejrzeć swoje ID. Opcja 40 i 41 dotyczy Squelch Tail, analogicznie jak w opcji 30, z tą różnicą, że dotyczy przemienników. Ja nie za bardzo znalazłem czas, żeby pobawić się tym, nie do końca też to rozumiem, więc nie będę się wymądrzał. To był ambitny i ustawił sobie je w Baofengu, to tu też sobie poradzi. Wyglądają analogicznie. W opcji 42 możemy podejrzeć wersję z softu zainstalowanego w radiu, czyli jak dowiemy się, że jest nowa, a tu mamy starą, może nas to zmotywuje do aktualizacji. Oczywiście, jeśli będzie warto. Opcja 43 bardzo mi się podoba, bo tutaj ustawiamy co ile sekund mają mrygać te dwie diody u góry. Mruganie jest aktywowane tylko i wyłącznie po wygaszeniu ekranu, czyli warto je sobie ustawić, tak jak mówiłem w opcji 5. No i teraz możemy się zastanowić, po co nam takie mruganie diod. No ale jak jest ciemno, wygasił nam się ekran, a rzuciliśmy radio gdzieś w lesie, no to jest szansa, że je znajdziemy. Ja nieraz się łapię na tym, że robię coś i rzucam radio na ziemi, no i z tą opcją mógłbym je znaleźć. Albo też te mruganie możemy wykorzystać, by wiedzieć, czy radio nasłuchuje, pomimo tego, że wygląda jakby było wyłączone, bo na przykład ekran się już nam wygasił, czy po prostu jest wyłączone i nie nasłuchuje. Opcja 44, co ma nam radio wyświetlić przy uruchomieniu? Grafikę, tekst, czy może nic. Opcja 45, Mix Gain, czyli zakres wzmocnienia mikrofonu. Zaczyna to wyglądać profesjonalnie. W takim radyjku mieć kontrolę nad dźwiękiem, który będziemy wysyłać. Opcja 46, Scramble. Brzmi tajemniczo i jest tajemnicze, czyli kodowanie naszej łączności. Nie znalazłem o tym jeszcze materiałów, może coś więcej niebawem się pojawi.
Opcja 47. Tutaj ustawiamy, czy podczas przechwytywania ruchu radiowego w otaczającym nam świecie oprócz aktywnej częstotliwości chcemy również zbierać kody DCS. Wtedy ustawimy tę opcję na włączoną. Czy zadowolimy się kodami CT, CSS. Wtedy zostawiamy tę opcję wyłączoną. Ja tu jestem na radiowej pustyni, więc za dużo tu nie zobaczycie, ale jak wszystko się uda, nagram osobny filmik o tej opcji, bo jestem tą funkcją zachwycony. Taki quasi flipper, tylko 10 razy tańszy. Planowana premiera odcinka, wtorek wielkanocny. Opcja 48, czy na paśmie od 108 do 136 MHz, czyli paśmie lotniczym, chcemy słuchać w modulacji AM. Jeśli opcja jest wyłączona, słuchamy w modulacji FM, jeśli włączona w AM, czyli w modulacji amplitudy latających nad nami samolotów. Życzę wszystkim pasjonatom udanych łowów. Opcja 49. Tu odpowiadamy na pytanie, czy chcemy dekodować sygnały DTMF. Opcja 50 i 51 również dotyczy DTMF, ale jako że się nie znam, albo nie miałem czasu od listopada odpalić przemiennika FM Poland, to się nie będę wypowiadał, jak tego użyć i jak to ułatwi Wam życie. Opcja 52. Czy zezwalamy na transmisję na paśmie 200 MHz? Szczerze, kategorycznie, wręcz namawiam, nie zezwalajcie i nie róbcie tego. To samo na paśmie 350 MHz, czyli opcji 53 oraz paśmie 500 MHz, czyli opcji 54. Ustawcie sobie to wyłączone, żeby nawet nieumyślne naciśnięcie PTTT nic nie narozrabiało. Kto ma licencję radioamatorską, zna temat, kto dopiero ją dostanie za kilka tygodni, pewnie też wie, że to nie są nasze pasma. Dobra, i teraz szybko o skanowaniu. Chcecie włączyć skanowanie, naciskamy troszeczkę dłużej, około 3 sekund, klawisz z numerem 3. Krok skanowania, tak jak mówiłem, ustawiliśmy poprzednio w opcji 4. Naciśnięcie strzałki w dół zmieni nam kierunek skanowania w dół, a naciśnięcie strzałki do góry zmieni nam kierunek skanowania do góry. Ja tu skanuję sobie pasma, bo jak wiecie, jeszcze nie wiem, jak dodać kanały, ale wszystkiego się dowiem i w przyszłym tygodniu rzucę Wam to na kanale. Czyli jak programować, używając telefonu komórkowego. Bez kabla, bez laptopa, wykorzystując to, co te radio ma, czyli Bluetootha. Będzie ciekawie. Kto chętny, obserwujcie po więcej. Tymczasem dziękuję poprzez wysyłanie tych filmów dalej swoim znajomym, lajkowanie i komentowanie. Pomaga to naszej pasji, piąć się wyżej w algorytmach YouTube'a. Kto wie, może kiedyś będzie więcej radioamatorów. A jeśli tak, to dzięki Wam. Pozdrawiam.